Kojarzycie taką sytuację? Czwartek wieczór oglądacie serial na Netflixie i nagle pojawia się ten mały głód? Co więcej, doskonale zdajecie sobie sprawę, że ten mały głód wcale nie jest takim małym głodem, a zaspokoić go może wyłącznie... Pozostaje wykręcić numer i zamówić swoją ulubioną pizzunię. Jednak gdy tylko naciśniecie zieloną słuchawkę, nagle przyspiesza wam puls, zaczynacie szybciej oddychać, a w głowie jak mantrę powtarzacie sobie treść zamówienia, żeby tylko nie palnąć czegoś głupiego, jak ta babka po drugiej stronie w końcu raczy odebrać. Witajcie na kanale Psychołóżka, ja jestem Ewa i dzisiaj pogadamy sobie na temat, który jest bardzo często poruszany w mailach, które do mnie piszecie. Pogadamy sobie o lęku społecznym, o tym co to w ogóle jest, skąd to się bierze, jak z tym walczyć i jak odróżnić go od nieśmiałości. Jeżeli chodzi o cyferki, to badania statystyczne podają, że w ogólnej populacji fobia społeczna występuje u 7-9% ludzi. Czyli statystycznie w takiej typowej 30-osobowej klasie 2 osoby prawdopodobnie będą borykały się z lękiem społecznym na co dzień. I skąd się w ogóle bierze ta fobia społeczna? Jak zawsze pojawia się odwieczny spór. Geny czy wychowanie? Jeżeli chodzi o geny, to tu bardzo istotną rolę odgrywa nasz temperament. Dlaczego temperament? Ano dlatego, że temperament jest dziedziczny. Dziedziczymy podatność na reagowanie lękiem na różne sytuacje, wiecie, na różne bodźce. I dla jednych samotny powrót o 3:00 nad ranem nie będzie różnił się niczym od przechadzki w ciągu dnia. Ale są też osoby, które podczas takiego spaceru będą przeżywały co chwilę mały zawał za każdym razem, gdy wiatr lekko porusza. Jak po rusku, nie? Za każdym razem, gdy wiatr porusza liście krzaków. I ta nasza różnorodność w tym temacie jest jak najbardziej normalna i to spowodowane jest tymi różnicami w nasileniu różnych cech naszego temperamentu. Jeżeli chodzi o wychowanie, to wyjaśnimy sobie na samym początku, że przez wychowanie mamy na myśli warunki środowiska, w jakich dorastała dana osoba i relacje międzyludzkie, z jakimi na przestrzeni tego całego swojego życia ta osoba miała do czynienia. Czyli wpływ na pojawienie się lęku społecznego mogą mieć rozmaite sytuacje życiowe. Mogą mieć wpływ relacje z rodzicami albo z rówieśnikami. Wiecie, gdy ktoś na przykład spotka się z odrzuceniem przez grupę rówieśników, do których aspiruje, wpływ na to może mieć również strach przed kompromitacją albo po prostu niska samoocena. Wiecie, tak naprawdę to można się dopatrywać. O mój Boże, tak wielu źródeł pochodzenia tej naszej fobii społecznej. I tak naprawdę każda historia człowieka jest indywidualnym przypadkiem. Pogruntem, na którym wyrosła fobia społeczna w przypadku Basi, może być na przykład oryginalna maniera w sposobie mówienia, przez co wiele razy mogła stawać się obiektem drwin w klasie. A jeżeli chodzi o Bartka, to Bartek przez całe życie mógł mieć w kółko powtarzane w domu, jakim to był niedorajdą, jak to nic nie potrafił dobrze zrobić, a jeżeli już mu się coś udawało, to był to po prostu zwykły przypadek, wiecie, takie totalnie niewspierające środowisko. Takie środowisko jest idealnym gruntem do tego, żeby ta nasza niska samoocena tak sobie tam wykiełkowała. A niska samoocena idealnie sprzyja rozkwitowi fobii społecznej. A jakie są objawy tej fobii społecznej? Według ICD-10, czyli Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, to jest taka mądra książka, którą diagności bardzo często używają podczas diagnozowania różnych zaburzeń psychicznych. Z fobią społeczną mamy do czynienia, kiedy zostaną spełnione następujące warunki. Występuje znaczna obawa znalezienia się w centrum uwagi lub obawa zachowania się w sposób, który okaże się kłopotliwy lub kompromitujący. Mamy do czynienia również z wyraźnym unikaniem znalezienia się w centrum uwagi. Te objawy pojawiają się zazwyczaj w takich sytuacjach jak na przykład jedzenie w publicznym miejscu, więc taka osoba na przykład sobie siedzi i myśli, ja na pewno tak dziwnie jem i wszyscy się teraz na mnie patrzą i patrzą, jak ja dziwnie wpieprzam tego schabowego. Kolejną taką sytuacją może być nawet zwykła rozmowa, a o jakimś publicznym przemawianiu to już nawet nie wspominam. Pojawia się ta obawa przed oceną, że ktoś będzie patrzył na to, jak wyglądamy, na to, w jaki sposób mówimy, gdzie patrzymy, jak wygląda ten nasz kontakt wzrokowy, czy utrzymujemy ten kontakt wzrokowy, czy raczej nie patrzymy w oczy naszemu rozmówcy. A jeżeli nie patrzymy w oczy naszemu rozmówcy, no to prawdopodobnie coś jest tam nie tak i coś kombinujemy, nie jesteśmy szczerzy. Te obawy pojawiają się też bardzo często, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że jesteśmy zmuszeni wejść w jakieś małe grupy. Wejść w te małe grupy i przebywać w nich, wiecie, jakieś
spotkania biznesowe, spotkania w pracy, praca w grupie, w klasie. Ale poza obawami i unikaniem tych sytuacji, ICD-10 podaje, że w przypadku lęku społecznego mamy również do czynienia z co najmniej 2 objawami lęku, które występują przez pewien czas w sytuacjach budzących obawę. A ponadto jeden z następujących objawów: zaczerwienienie lub dygotanie, obawa z wymiotowania, nagła potrzeba lub obawa oddania moczu lub stolca. Co więcej, unikanie lub objawy lękowe oceniane są przez chorego jako nadmierne i nieracjonalne. Objawy występują najczęściej w sytuacjach budzących obawę lub w następstwie rozmyślenia o takich sytuacjach, czyli jeżeli myślimy, że będziemy musieli zjeść jutro tą kanapkę publicznie, albo jutro czeka nas jakaś ważna mowa. Zaczynają występować u nas te objawy fobii społecznej. I tu pojawia się pytanie, jak odróżnić fobię społeczną od zwykłej nieśmiałości? Przede wszystkim wymieńmy to, co je obie łączy. Wiecie, jak na matematyce było, nie? Że te części wspólne. Przede wszystkim w tych sytuacjach, w których występuje kontakt z drugim człowiekiem, pojawia się nasilone pobudzenie autonomicznego układu nerwowego. Ja wiem, wspaniała długa nazwa, też się kocham. Autonomiczny układ nerwowy to jest ta część naszego układu nerwowego, która powoduje reakcje naszego organizmu, które są niezależne od naszej woli. Czyli przyspieszone bicie serca, rumieńce, zaczynamy się pocić, w naszym brzuchu zaczynają napierdzielać te wszystkie nasze kiszki, to się tak mądrze nazywa nasilenie skurczów przewodu pokarmowego. Na przykład mówimy, że z nerwów zaczął nas boleć brzuch. To wszystko wina autonomicznego układu nerwowego. Kolejna cecha wspólna to unikanie sytuacji społecznych. I zaczynają pojawiać się te myśli, w której dominuje myśl, takie nasze wyobrażenie, że my zostaniemy źle ocenieni, że inni po prostu nas zjadą jak psy. Fobia społeczna, czyli ta jednostka kliniczna, występuje wtedy, kiedy te obawy i to unikanie stają się źródłem cierpienia i utrudniają tej osobie funkcjonowanie w społeczeństwie. Z fobią społeczną mamy do czynienia wtedy, kiedy ten lęk staje się aż taki paraliżujący. Zaczyna mieć autentyczne przełożenie na nasze wydarzenia życiowe. Czyli nie idziemy na randkę z super dupeczką z Tindera, ponieważ paraliżuje nas wizja tego, że będziemy musieli rozmawiać na żywo z tą osobą, nie daj Bóg jedząc w miejscu publicznym. Ktoś może na przykład zrezygnować z wymarzonej pracy, bo ta praca będzie wiązała się z tą koniecznością wchodzenia w interakcję z drugim człowiekiem. Ktoś inny może zrezygnować ze swojego wymarzonego wykształcenia z tego samego powodu. I to jest ta cienka granica między nieśmiałością a fobią społeczną. Kiedy w subiektywnym odczuciu tej osoby utrudnia jej to życie i staje się takim źródłem cierpienia. I najważniejsze pytanie w tym odcinku, jak walczyć z fobią społeczną? Jak to się leczy? Przede wszystkim trzeba uświadomić sobie, dlaczego leczenie fobii społecznej jest tak istotne. Dr Maciej Klimarczyk, który jest psychiatrą, bardzo fajnie opisał to w swoim filmie. Charakterystyczne dla fobii społecznej jest to takie trwanie w błędnym kole. Chodzi o to, że gdy mamy jakąś obawę, pojawiają się różne mechanizmy obronne. Na przykład możemy starać się zakończyć tą rozmowę jak najszybciej, ponieważ odczuwamy dyskomfort. Wiecie, unikamy na przykład kontaktu wzrokowego, wskutek czego następuje to przerwanie kontaktu. I obawy tej osoby zostają potwierdzone. Taka samospełniająca się przepowiednia. Ta osoba, z którą rozmawialiśmy, poszła sobie, więc faktycznie coś jest ze mną nie tak. Wiele książek wymienia, wiele różnych technik do walki z nieśmiałością. Jednak jeżeli widzisz, że u Ciebie ta cienka granica została przekroczona i jeżeli tylko podejrzewasz, że borykasz się z fobią społeczną, rozważ zgłoszenie się do specjalisty terapeuty. Jeżeli chodzi o zaburzenia lękowe, to świetnie sprawdza się w tym przypadku terapia poznawczo-behawioralna. Taka terapia polega na wprowadzaniu i utrwalaniu zmian w naszym sposobie myślenia czy w naszym sposobie zachowania. Jeżeli chodzi o taką, wiecie, doraźną pomoc, jeżeli odczuwacie delikatny lęk, zawsze możecie sobie pomóc. I takimi najczęściej przytaczanymi technikami są przede wszystkim traktowanie tych myśli jako wyzwania. Spojrzenie na całą sytuację z drugiej strony. Różne poradniki do walki z nieśmiałością wymieniają również różnego rodzaju techniki oddychania, polecają różnego rodzaju techniki relaksacyjne, ale jest to spokojnie materiał na kolejny obszerny odcinek, więc jeżeli bylibyście zainteresowani, to dajcie znać w komentarzach.
Jeżeli w swoim życiu również zmagacie się z fobią społeczną bądź z nieśmiałością, podzielcie się swoją historią w komentarzu. Niech inne osoby zobaczą, że wcale nie są z tym problemem same, że naprawdę tych osób jest sporo. Być może macie jakieś swoje sposoby na walkę z nieśmiałością. Sekcja komentarzy jest wasza, zatem do boju! Wpadnijcie też na mojego Instagrama, pani psycholożka, gdzie staram się zawsze odpowiadać na wasze wiadomości. Jeżeli dzisiejszy film wam się podobał, zostawcie kciuka w górę, ja wtedy będę wiedziała, że na tego typu materiały jest popyt. Jeżeli jesteście tu nowi, zostawcie suba, żeby żaden film was nie ominął. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach mojej internetowej ziołeczki bez suski!